Cześć, przed nami kolejna wyprawa naszych partnerów podróży. Będziemy odbierać z dworca. Jadą właśnie do nas pociągiem Intercity. Partnerzy tej wycieczki. Co się stało, że nie chcecie się mylili z nami? No nie wiem, nie ma pogody takiej dla mnie. Ja Nie ma? muszę sobie usiąść. Tymczasem my z Miłoszem mamy piwko World Cup. Drugie piwko też World Cup. Lala! Piwko wypite, zmierzamy na autobus, jedziemy na terminal. Lekko spóźnieni, docieramy. Mogę wam zdradzić na razie tyle, że jesteśmy w porcie Gdynia. Byliśmy ostatnimi pasażerami, na których czekają, bo to są bilety, to nikogo oprócz nas nie ma. Więc no grubo, bo moglibyśmy się spóźnić. I takim oto sposobem, proszę Państwa, autobus, następny przystanek ma w środku statku. Willkommen. Wow. Jaram się jak nie wiem, proszę Państwa, to jest nasza kabina. Panować? No i do siebie. Albo nie. Zapal światło. Tak się prezentuje nasza kajuta Duża. na dzisiejszy rejs. Generalnie jest troszkę miejsca, jest. Tutaj macie jeszcze, kochani, łazieneczkę z toaletą. Będziemy właśnie sprawdzić Miłosza kajutę. Sprawdzamy waszą kajutę. Uważaj, bo telewizor jest rozłożony. Nikt wam nie powiedział. Ej, jest, patrz, kontakt jest jeden. No, odkryliśmy. Ale tak to nie wiedziałeś, myślałem, że w ogóle nie ma Ja kontaktu też z tym. szukałem, już było takie, wiesz, że co, że nie ma Ale w tak, ogóle że nikt nie powiedział, że nie ma kontaktu żadnego, nie? Mieliśmy zawał już. O, cicho. Komunikat. Załogi swoim własnym, mam przyjemność powitać Państwa na pokładzie z promocji na Spiryt. W tej chwili statek jest w końcowej fazie załadunku i przygotowania do wyjścia w morze, a za kilka minut otrzymujemy od nabrzeża. Do portu w Kaskonie dopłyniemy jutro rano o godzinie 8:30 zgodnie z rozkładem rejsu, a w czasie podróży spodziewamy się dobrej pogody i wiatru wiącego z kierunku zachodniego z prędkością do 20 węzłów. Pragnę przypomnieć, że palenie papierosów, w tym elektronicznych, jest zabronione wewnątrz nadbudówki statku. Wkrótce usłyszą Państwo informacje dotyczące bezpieczeństwa, więc proszę bardzo zwrócić na nie uwagę, a ja życzę Państwu przyjemnej podróży. Dziękuję. Jesteśmy już na statku. Klaudia też tyle. Tam są maszynki. Dzisiaj na pewno pogramy w jakieś kasyno, tak żeby było trochę rozrywki. Mam nadzieję, że nas puszczą, bo Miłosz jest w dresach i ja też aktualnie jestem w dresach. Kobiety ogarniają ważne sprawy, mężczyźni też ogarniają ważne sprawy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale to zabrzmiało. Zdrowie, ahoj, jak to się mówi na wodzie. Co? Ej, wygrywamy jakiegoś misia dla naszych kobiet? Chciałbym. Ja już tak próbuję, nie wiem który raz ogólnie wygrać tego misia i nigdy mnie Nigdy się nie udaje, tak? nie będę gry są oszukane. Wyszliśmy na górę. Już płyniemy. Tam w oddali widać gdzieś pierwsze światełka. Pierwsza bojka. No, nie dowierzam trochę, że płynę statkiem i są takie uczucia mieszano nowe. To znaczy, że no nie do końca dowierzam, że tu płynę, nie? Ja jestem trochę w szoku, bo jak weszliśmy na ten terminal pasażerski, no to wyglądało to trochę jak na lotnisku, tylko z mniejszym rygorem. Sprawnie to poszło i przewieźli nas busem na statek. I nagle było po prostu róbcie co chcecie, tam macie kabinę i nikt więcej nic nie mówił. I to po prostu jakby już robimy sobie co chcemy, a nie czekanie w samolocie na te wejście. Myślę, może to też dlatego, że się spóźniliśmy, ale tak w ogóle, że zawsze jest na przykład wylot samolotem, to czeka się jeszcze na te wózki, aż przejadą z tymi perfumami w ogóle, a tutaj nic takiego nie będzie. Patrzcie, a tu za nami jest cały rządek tych ławeczek, na których możecie sobie usiąść.
Jesteśmy na samej górze statku, tu macie też miejsca, gdzie można sobie klapnąć, odpocząć. Myślę, że wschód słońca można by stąd zobaczyć. Jesteśmy, nie ma to jak na statku, nie? Naprawdę jest, powiem wam, jestem zaskoczony, ale bardzo miło zaskoczony. No, oprócz tego, że jest drogo, no ale spodziewaliśmy się, że dużo będzie kosztować na statku. No, na przykład jedno piwo z jednym kieliszkiem wódki, czy tam taki ala ubot, kosztuje 125 koron szwedzkich, więc to jest jakieś 50 zł około. Więc no jest drogo. Wymieniliśmy sobie na rewolucję 300 zł każdy. Wyszło nam tam mniej więcej 730 chyba, czy tam 60 koron szwedzkich. No jestem ciekawa, czy tyle wydamy, jakie są ceny tam na miejscu. Za mną jest plac zabaw dla dzieci, dla waszych szkrabów. W ogóle zastanawiam się, żeby samemu tu wejść. Mega tor generalnie. A zaraz naprzeciwko toru dla dziecka, gdzie można go zostawić, jest spa. Jesteśmy właśnie na strefie restauracyjnej. I to, co mi się lubią najbardziej, czyli open bar. No nic, proszę Państwa, przegraliśmy 100 zł w maszynki, ale było warto, chociaż spróbowaliśmy, nie? Teraz czas powoli w kajutę i do spania. Cześć, czołem, witamy dzień drugi, sobie wczoraj był wieczór, więc poranek. Idziemy na śniadanie, na szwedzki stół na terenie Szwecji. Z takim widokiem tutaj bardzo. Tam już widać ląd, tutaj płyniemy, zjemy sobie śniadanko, także się tutaj naszykował pyszności. Śniadanie zjedzone, potężne porcje, Miłosz chyba z 7 talerzy opierdolił. Nie jest 7, 5. O, w każdym razie dopływamy pomalutku. I co, no? Zobaczymy ląd. Myślę, że jest trochę co do opowiadania. Po zakupieniu biletów w aplikacji za 48 koron jedziemy autobusikiem z portu do centrum. Wysiedliśmy z autobusu razem z wszystkimi ludźmi. To nagle pan, który obsługuje wóz, tak zwany szambonurek, stwierdził, że wypierdzieli szambo na nas wszystkich i tak jak ludzie stali na przystanku, to w 30 sekund ich nie było i była lekko gówniana sprawa. Tutaj mamy tunel, w którym kiedyś prawdopodobnie jeździł pociąg. To jest taka traska. Jesteśmy właśnie na placu głównym w Karlskronie, w centrum miasta. Po mojej lewej znajduje się katedra kościoła Fryderyka. Następnym budyneczkiem jest wieża, a ten budyneczek z kopułą u góry to kościół Świętej Trójcy. Po mojej prawej stronie jest zabytkowy ratusz, a na środku pomnik Karola XI. Chodzimy do procy. To jest proca, z której wystrzelili mini Majka. Albo chyba tyskie tym strzelają. Sama Karlskrona jest też jednym z najbardziej czynnych portów marynarki wojennej Szwecji. Pomnik pięknego marynarza. Dotarliśmy po drugiej stronie do tunelu. Niestety nie widać za bardzo, bo tutaj jest budowa właśnie pod kościołem.
gdzie macie pomnik żebraka. Żebrak, legenda głosi, że jak się wrzuci pod kapelusz pieniążki, oznacza to, że się wróci do Karlskrony. Pod kolejnym jakimś historycznym budynkiem. Niestety chyba trafiliśmy na okres, kiedy w Karlskronie dosłownie, ale wszystko jest restaurowane. Moi drodzy, właśnie jesteśmy od Gdyni 263 km. Jest to pomnik głównodowodzącego szwedzką flotą admirała Hansa Wachtmeistera, żyjącego w latach 1642-1714. Warto obejść wokół niego, co właśnie czynią nasi znajomi. Co ciekawe, wszystkie znaki w Szwecji, tak jak u nas mamy biały środek, to są żółte. Generalnie budyneczki przepiękne, kolorowe, no aż się uśmiecha człowiek. Tutaj jest tyle koloru, nawet te drzewka. Doszliśmy właśnie do Muzeum Marynarki Wojennej. Podobno jest to najciekawsze miejsce w mieście, które od ponad 300 lat jest związane ze szwedzką flotą wojenną. W muzeum możemy prześledzić historię marynarki wojennej od jej początków aż po współczesność, a także poznać życie marynarzy i zobaczyć wiele unikalnych eksponatów. Znajdziemy tutaj również polskie akcenty związane z wydarzeniami z II wojny światowej. Robimy już test siły. Ile na pierwszym poziomie? 24. Teraz mamy dwie liny. To nie tak, to nie o to chodzi. A o co? No tu masz, wiesz, tu masz na kołowrotku jednym, tu masz bez kołowrotka. No dawaj. 80 kg. 9 dni prawie. A to 3 przełożenia. 154. Przed tym. Mamy ósemeczkę, mamy figure of egg knot. Yes. Here we have the roof knot. Yeah. And next we do bowling knot. Kiedyś wyglądały stare kompasy. Były ogromne. Miały w swoim środku rysowane słońce. Tak kiedyś polegała nawigacja mapy. Wyznaczała się takimi kątomierzami. I mapa była zbudowana z trójkątów. Tak dowództwo podejmowało decyzje o tym, jak statki i ile ich płyną. Piersia, które były na przodach starożytnych statków, są prezentowane. Zazwyczaj były to bóstwa, które miały oznaczać strach wobec wroga, ale czasami też znaczyć o szczęściu dopływającego statku, który wypływał w podróż, który miał szczęśliwie powrócić do własnego kraju. Teraz drugie piętro, znajdujemy się już na współczesnej marynarce Szwecji. Tak niektóre przedmioty współcześnie działające, bądź z XX wieku. Racja żywnościowa występująca w Szwecji.
zakład naprawczy, na przykład pocisków, zlecenia w ciekawy, wyglądający sposób. I to ile mini kaczuszek? Weszliśmy właśnie na dzielnicę, gdzie są takie kolorowe domki. Ale bardzo ładnie to wygląda. To jest ciekawe, że blok może być biało-szary, tak jak w Polsce, ale na przykład pod blokiem macie tak, pomarańczową, fioletową i zaraz tutaj obok niebieską ławeczkę, nie? Czyli gdzieś tam te kolory zawsze oni uwidaczniają. Będziemy zdobywać teraz kolejną wyspę z 33, nie wiem ile już zdobyliśmy na Karlskronie. Przechodzimy takim pomostem. Trochę trzęsło. Wbijamy na wyspę. Dotarliśmy na wysepkę. Prawie się wyrżnąłem. Prezentuje się to tak, to są fajne ławeczki, takie można sobie usiąść. Fontanna pstryka. Macie widok na miasto. Podejście na górę ze 100 metrów przewyższenia, nie, no może jakieś 10, ale idziemy. Pogoda nam jest niestraszna. Zdobywamy szczyt, karlskroński szczyt zdobywamy. Piękne widoki. Tu jakaś chyba stara baza wojskowa była, bądź stanowisko ogniowe, jak to w Gdyni u nas też są. Tam jest bardzo ładna dzielnica z takimi domkami, wszystkie mają czerwone dachy. Tutaj ta dzielnica kolorowa, na której byliśmy przed chwilą. Jesteśmy w kolejnym muzeum, tym razem jest to chyba muzeum prehistoryczne, gdzieś tutaj w Szwecji, czy Karlskrony, nie wiem, ponieważ mamy tutaj takie artefakty jak na przykład kości psa, wykuwane kiedyś miecze do obrony, rogi, kolczyki, talerze. Tak kiedyś ubierali się Szwedzi. Całkiem podobne ubrania do naszych słowiańskich. Miłe zaskoczenie. Weszliśmy sobie do sklepu. Możecie sobie skomponować własną sałatkę do takiego bowla. I tutaj sobie na przykład jeden taki bowl, w zależności od gramatur, kosztuje około do 40 zł. Mamy tutaj piękne indyjskie jedzonko. Chyba przecież całe to. Jestem głodna. No dobrze. A, to jest moje. I piwko. Generalnie bardzo fajny, bardzo na plus. Jest sałateczka dla zwierzęcia. Gadka mi tu przecież za kurczaka potajemnie. Jest do przegryzienia. Jak jest za ostro, owocek. Po środku macie trochę miodu. Tu jest zupka. Z czego ona jest? Z soczewicy. Zupka z soczewicy. Do tego taki pyszny chlebek.
A wcale nie wychodzi tak drogo. I szwedzkie piwko. Mamy na liczniku ponad 17 km. To był bardzo długi dzień, tam w oddali stoi Stena. Tym autobusem przyjechaliśmy. Zrobiliśmy fajną przechadzkę, zjedliśmy dobre jedzonko. Ale czas do domku. Teraz do domku, czas się umyć i Ale spokojnie, niedługo kolejna podróż.